Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji urządzeń marki Xari. Jak może pamiętacie, nie tak dawno przygotowywałem dla Was recenzję jump starterów tego producenta. Urządzenia te wyróżniały się wysoką jakością wykonania, no i też dużą skutecznością działania. No i mam nadzieję, że w przypadku dzisiejszych urządzeń będzie podobnie. Tym razem, jak widzicie, mam dla Was dwa zestawy SmartKit XP1 oraz SmartKit XP2. Są to zestawy akumulatorowych, bezprzewodowych akcesoriów samochodowych. Mamy tutaj kompresor samochodowy, mamy odkurzacz samochodowy, myjkę ciśnieniową oraz powerbank, który zasila te urządzenia. Natomiast w tym bogatszym zestawie znajdziemy dodatkowo latarkę oraz kilka drobnych akcesoriów. Największa różnica oczywiście jest w tej pojemności baterii. Ten większy zestaw ma baterię 19200 mAh. Natomiast jeżeli chodzi o zestaw XP1, no to jak widzicie bateria ma pojemność 15000 mAh. Wszystkie akcesoria zapakowane oczywiście w walizki. Mamy mniejszą walizkę do zestawu XP1 i większą do zestawu XP2. Wszystkie urządzenia, akcesoria zostały tutaj, jak widzicie, elegancko zapakowane, ułożone. Widać, że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości. A tak wygląda już cały zestaw XP1 po wypakowaniu z walizki. Oczywiście tutaj te główne akcesoria zostały w walizce, natomiast mamy tutaj dodatkowo wąż do myjki ciśnieniowej. Mamy pianownicę, instrukcja obsługi. Jest też przewód tutaj ciśnieniowy do kompresora oraz przewód do ładowania baterii powerbanka tego zestawu. A tak wygląda zestaw XP2 po rozpakowaniu. Tutaj jeszcze w walizce została ta butelka do pianownicy. Ona ma osobne miejsce, natomiast tutaj są pozostałe akcesoria. Oczywiście mamy też przewód do myjki ciśnieniowej, instrukcję obsługi, przewód do ładowania baterii. Mamy tutaj też końcówki do kompresora dodatkowe. Stawkę do odkurzacza, jest też tutaj właśnie ta główna część do pianownicy. To za chwileczkę Wam jeszcze pokażę. No i jest oczywiście przewód do kompresora. Uzupełnieniem zestawu jest taka butelka składana do wody. Tutaj możemy nalać wodę do tej butelki, to Wam za chwileczkę pokażę i podłączyć na przykład właśnie myjkę ciśnieniową. No i przechodzimy teraz do naszego zestawu. Zobaczcie, baterie do tych urządzeń. W obu zestawach bateria wygląda identycznie, ma identyczne wymiary. To co ważne, mamy tutaj ładowanie indukcyjne. Możemy położyć tutaj telefon, ładować sobie indukcyjnie ten telefon bez żadnych przewodów. Po zdjęciu tej osłonki podłączamy tą baterię do akcesoriów, to zaraz zobaczycie. Przycisk Power, u góry mamy diody informujące nas o poziomie naładowania baterii. Złącze USB klasyczne. Wyjście napięcia DC w formie tutaj takiego okrągłego gniazda. To się przydaje do jakichś urządzeń zewnętrznych. I mamy też złącze USB typu C. Jedyna różnica pomiędzy tymi oboma bateriami to oczywiście ta pojemność, którą tutaj widzicie, a o której Wam już wspominałem. I teraz przejdę do naszej myjki ciśnieniowej. Jak widzicie, konstrukcja całkiem nieźle wyglądająca na pierwszy rzut oka. Przycisk do uruchomienia myjki, miejsce do podłączenia baterii. Konstrukcja z tworzywa sztucznego. Tutaj od dołu mamy podłączenie wody. No i metalowy tutaj główny czpień, tutaj jeszcze zasłona plastikowa, do którego podłączymy sobie dyszę tej myjki. Za chwileczkę te dysze Wam też pokażę. Montaż baterii tego powerbanka jest bardzo prosty, po prostu tutaj wciskamy, przekręcamy i jak widzicie urządzenie już jest gotowe do pracy, jest już zasilane z tej baterii i możemy teraz podłączyć wodę i już pracować na tej myjce. A tak wygląda właśnie ta głowica z dyszami. Jak widzicie, mamy tutaj kilka dysz wewnątrz tej głowicy. Oczywiście możemy sobie tutaj ustawić różny strumień wody i to oczywiście za chwileczkę będziecie mogli już zobaczyć na żywo, jak wygląda mycie za pomocą poszczególnych strumieni. Samo wykonanie myślę, że na przyzwoitym poziomie. Tą głowicę montujemy tutaj do myjki w ten sposób, no i możemy już przejść do mycia na przykład naszego samochodu, mycia jakichś mebli ogrodowych, tarasu, czy też jakichś innych elementów. I jeszcze może zobaczcie sobie ten wąż do wody przyłączeniowy. Tutaj mamy szybkozłączkę, z drugiej strony mamy filterek do wody. To co ważne, ten wąż jest bardzo twardy, stabilny. Mam osobiście podobną myjkę z takim szarym wężem, ale o cienkich ściankach i on się ciągle zagina, blokuje się dopływ wody. Tutaj tego problemu nie ma, tak więc plus dla urządzeń marki Xari. Kolejnym akcesorium z tego zestawu jest kompresor. Kompresor, którym możecie pompować koła samochodowe, koła motocykli, rowerów,
możecie na przykład pompować jakieś materace, piłki i tak dalej, więc jest to na pewno bardzo przydatne urządzenie. Również tutaj montujemy, jak widzicie, ten nasz powerbank, akumulator. Cała konstrukcja wtedy stoi stabilnie na tych obu urządzeniach. Wszystko jest idealnie dopasowane, zgrane. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz. Tutaj na filmie będziecie widzieć takie miganie, ponieważ kamera tak reaguje na wyświetlacze LCD. Natomiast oczywiście on tutaj świeci równomiernie, ciągłym światłem, więc nie ma problemu z wyświetlaniem informacji. Mamy kilka trybów zaprogramowanych, czyli pompowanie kół samochodowych, motocyklowych, rowerowych, pompowanie na przykład piłek. Każdą tą wartość możecie też sobie ręcznie plusem, minusem wyregulować, ustawić odpowiednie ciśnienie i do takiego ciśnienia będzie kompresor Wam dopompowywał powietrze. Od góry miejsce do podłączenia tego przewodu ciśnieniowego i mamy też obok taką latarkę prostą, która również może się przydać, kiedy gdzieś w nocy będziecie chcieli takie urządzenie podłączyć. A tak wygląda już ten przewód ciśnieniowy podłączony do kompresora. W zestawie mamy jeszcze te dodatkowe końcówki do piłek, do jakichś materacy i są tutaj też takie końcówki do innych rodzajów wentyli, natomiast te końcówki są tylko w zestawie XP2. W zestawie XP1 są tylko końcówki do piłek i do materacy, więc o tym pamiętajcie. Kolejnym akcesorium, jakie znajdziemy w walizce, jest odkurzacz samochodowy. Zobaczcie, to małe urządzenie to jest właśnie odkurzacz. Oczywiście do odkurzacza musimy zamontować ten nasz powerbank, tą naszą baterię, więc może od razu sobie to zróbmy. Montaż identyczny jak w przypadku pozostałych urządzeń i odkurzacz jest już gotowy do pracy. Tutaj jak widzicie przycisk power na odkurzaczu, na baterii. No i po uruchomieniu odkurzacza możemy już z niego korzystać. Całkiem niezła moc stąpa, jeżeli chodzi o ten odkurzacz. To jest ten tryb pierwszy, ponieważ odkurzacz pracuje w dwóch trybach mocy. W tym momencie przełączymy się na tryb drugi i tutaj mamy jeszcze mocniejszą tą siłę ssania. Warto wspomnieć, że odkurzacz oprócz zasilania bateryjnego ma też wejście na tutaj zasilacz samochodowy. Nie ma go w zestawie, więc musicie go dodatkowo dokupić, ale jest taka możliwość i wówczas możecie korzystać z zasilania zapalniczki samochodowej. W zestawie znajdziecie też szafkę szczelinową, cienką, zakończoną tutaj taką szczotką z łosiem i również taką szczotką będziecie mogli sobie tutaj odkurzać za pomocą tego odkurzacza, więc tutaj jak widzicie jest tu pełna funkcjonalność. Jeżeli chodzi o tutaj demontaż tego pojemnika, to zobaczcie, to jest cały pojemnik na odpadki. Wewnątrz znajduje się filtr podwójny, na zewnątrz siateczka, wewnątrz filtr HEPA. Filtr jest oczywiście zmywalny, myjemy go pod wodą, podobnie jak pojemnik. Po wysuszeniu składamy całość i możemy dalej z tego odkurzacza korzystać. Ostatnim akcesorium, które dostępne jest tylko w zestawie XP2, jest lampka. Lampka, która jak widzicie jest bardzo też dobrze wykonana. Konstrukcja jest metalowa tutaj, jeżeli chodzi o ten korpus. Tutaj jest tworzywo sztuczne, pod którym są diody LED. Oczywiście również do tej lampki podłączamy sobie naszą baterię w ten sam sposób montażu. No i oczywiście możemy ją uruchomić. Tutaj też to światło na kamerze będzie Wam migało, natomiast w rzeczywistości mamy 3 poziomy świecenia. Mamy tryb też stroboskopu i mamy też tryb SOS. Tak więc tutaj jak widzicie możecie wykorzystać tą lampkę na różne sposoby. Jako lampkę na przykład kempingową, możecie jako oświetlenie na przykład namiotu, oświetlenie gdzieś w samochodzie i tak dalej. Jest też regulacja strumienia światła. Tutaj możecie sobie to wysuwać, wsuwać. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o konstrukcję tej lampki. Tak więc również przydatny gadżet, który myślę na pewno Wam się przyda. I na koniec zobaczmy sobie jeszcze porównanie pianownic z obu zestawów. W zestawie XP1 jest taka prosta pianownica, którą po prostu podłączamy sobie do myjki bez żadnej regulacji. Natomiast w zestawie XP2 mamy taką bardziej rozbudowaną pianownicę z regulacją piany, z regulacją ciśnienia, więc możemy tą pianę sobie różną wytwarzać, więc na pewno ten zestaw jest tutaj pod tym względem zdecydowanie ciekawszy. No i przechodzimy do testów praktycznych. Zaczynamy oczywiście od tej myjki ciśnieniowej. Zobaczcie teraz ten pojemnik, ja sobie napełniłem go wodą. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie wbrew pozorom. Możemy sobie tutaj przynieść czystą wodę w takim pojemniku, umieścić wewnątrz tutaj ten wąż. Tutaj nic nam się nie będzie brudziło, nie będzie nam się przewracało. Cała konstrukcja ma też rączkę do przenoszenia, więc jest bardzo, bardzo wygodny. No i tutaj teraz możemy już uruchomić naszą myjkę. Zobaczcie jak ona działa płynnie.
Ok, przechodzimy teraz do odkurzacza. No i zobaczcie tutaj, jak działa odkurzacz w różnych trybach odkurzania. To jest ten podstawowy. I tryb mocniejszy. Tutaj całkiem nieźle ten odkurzacz bez pozwolą sobie radzi. Oczywiście tutaj taka literka jest trudna do wyczyszczenia. Natomiast jak na odkurzacz przenośny bardzo dobrze to wygląda. Tutaj jeszcze macie odkurzanie z tą ssawką. No i jeszcze zobaczcie na gumowych powierzchniach, nieco tutaj trudniejszy, cięższy materiał. I jak widzicie też wszystko jest bardzo szybko, bardzo dobrze pozbierane. No i tutaj zobaczcie ten pojemnik na odpady, wyciągamy filtr i wewnątrz znajdują się wszystkie odpadki, nieczystości, które pozbieraliśmy. Łatwo możemy teraz go wyczyścić. No i przechodzimy do naszego kompresora, spróbujemy dopompować koło samochodowe. Ustawiamy sobie tutaj wartość, uruchamiamy kompresor, no i pompujemy. Podobnie możemy też pompować jakieś właśnie piłki, koła do pływania i tego typu rzeczy właśnie z wykorzystaniem tych dodatkowych końcówek. W każdym z tych przypadków ten kompresor naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. No i tutaj wszystkie moje testy przeszedł jak najbardziej pozytywnie. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję zestawów SmartKit XP1 oraz SmartKit XP2 marki Xari. Jak widzieliście, urządzenia bardzo dobrze wykonane, zapakowane w elegancką walizkę, no i przede wszystkim urządzenia bardzo praktyczne. Jeden zasilacz, jeden powerbank, który zasila wszystkie urządzenia. W walizce znajdziemy myjkę ciśnieniową, znajdziemy odkurzacz samochodowy, znajdziemy kompresor, czyli urządzenia, które są najbardziej potrzebne, najbardziej przydatne w codziennym zastosowaniu. Urządzenia, które są dobrze wykonane jakościowo, no i przede wszystkim sprawdzają się w praktyce. Oczywiście, jeżeli chodzi o myjkę ciśnieniową, to nie jest to ciśnienie takie jak na myjni samochodowej, czy też jakichś tutaj myjkach wolnostojących, Karcherach, które możemy sobie kupić do samochodu. Natomiast taka myjka również pozwala nam umyć samochód. Mamy pianownicę, czyli możemy nałożyć tutaj dokładnie tą pianę, a następnie spłukać samochód za pomocą takiego urządzenia. Odkurzacz również bardzo przydatny, jeżeli tam coś się rozsypie w samochodzie, chcemy posprzątać, tutaj możemy bezprzewodowo bardzo łatwo to zrobić. No i kompresor, który również jest naprawdę świetnym dodatkiem, który zawsze przydaje się w samochodzie. Możemy dopompować koło, możemy napompować koła w rowerach, możemy napompować materac, jakieś koła do pływania i tego typu rzeczy za pomocą takiego kompresora. Tak więc myślę, że jest to również niezbędne urządzenie, które zawsze przyda nam się w samochodzie. Tak więc ja jak najbardziej mogę Wam oba te zestawy polecić. Chętnie sam zostawiłbym sobie któryś z tych zestawów po testach. Natomiast jestem też ciekaw Waszej opinii, co Wy sądzicie na temat tych urządzeń. Czy takie zestawy są dla Was praktyczne, przydatne, czy chcielibyście taki zestaw kupić? Tak więc piszcie w komentarzach. Ja jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!